W Farming Simulator 22 kiszonkę możemy zrobić z aż 9 upraw. I oczywiście kukurydza jest pierwszym wyborem, jeśli myślimy kiszonka, lecz jednak czy warto ograniczać się tylko do tego, skoro mamy aż tak szeroki wybór? To właśnie sprawdzimy w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Ananasek i witam was w kolejnym odcinku serii Co Lepsze, w której sprawdzam, czym się zajmować, aby się wzbogacić, a co doprowadzi nas do bankructwa w Farming Simulator. Dzisiejszy eksperyment przeprowadzę na takich samych zasadach jak odcinek z najlepszą uprawą, więc jeśli ktoś nie widział, to polecam nadrobić zaległości, a jeśli już wszyscy są na bieżąco, to zaczynajmy. A więc na początku weźmiemy pod lupę faworyta, czyli kukurydzę, której zebrałem 13 895 litrów. Cena rzecz jasna przy każdej uprawie będzie taka sama, ponieważ bierzemy cenę za kiszonkę, której cena wahała się od 253 do 365 euro, więc hektara na kukurydzy moglibyśmy zarobić od 35 150 do 50 710 euro. Na najtańsze maszyny musimy wydać 587 600 euro. W rankingu wzrostu zajmuje trzecie miejsce na 6, więc jest na podium. Ponadto kukurydzę można kosić zarówno zieloną, jak i żółtą w ostatniej fazie wzrostu, a to czy jest różnica w plonie sprawdzimy w kolejnym odcinku, gdyż w poprzedniej odsłonie nie było różnicy i można traktować to jako ciekawostkę, więc subskrybujcie, aby nie przegapić oraz sprawdźcie playlistę serii Co Lepsze, gdyż możliwe, że ten odcinek jest już dostępny na kanale. Trawy zebrałem 6180 litrów, więc zarobek z hektara to od 15 630 do 22 550 euro. Na najtańsze maszyny musimy wydać zaledwie 157 000 euro, a w rankingu wzrostu zajmuje rzecz jasna pierwsze miejsce. Pszenicy zebrałem 7003 litry, więc zarobek z hektara to od 17 710 euro do 25 550 euro. Na najtańsze maszyny musimy wydać 601 100 euro i tyle też musimy wydać przy wszystkich pozostałych uprawach, a w rankingu wzrostu pszenica zajmuje szóste miejsce. Jęczmienia zebrałem 7174 litry, więc zarobek z hektara to od 18 150 euro do 26 250 euro. A w rankingu wzrostu zajmuje czwarte miejsce. Owsa zebrałem 4323 litry, więc zarobek z hektara to od 10 930 do 15 770 euro, a w rankingu wzrostu zajmuje drugie miejsce. Sorgo zebrałem 6258 litrów, więc zarobek z hektara to od 15 840 do 22 840 euro, a w rankingu wzrostu zajmuje drugie miejsce. Soi zebrałem 3418 litrów, więc zarobek z hektara to od 8600 do 12 410 euro, a w rankingu wzrostu zajmuje czwarte miejsce. Słonecznika zebrałem 6162 litry, więc zarobek z hektara to od 15 580 do 22 490 euro, a w rankingu wzrostu zajmuje piąte miejsce. Rzepaku zebrałem 4455 litrów, więc zarobek z hektara to od 11 270 do 16 260 euro, a w rankingu wzrostu zajmuje piąte miejsce. Podsumowując, to jeśli chodzi o zarobek, to wygrywa rzecz jasna kukurydza. I ponadto podsumowując już wszystkie uprawy, to kukurydza jest najbardziej opłacalna w grze. Jeśli oczywiście robimy z niej kiszonkę, lecz jeśli chodzi o ogólny rozrachunek i jeśli kiszonkę chcemy traktować jako dodatkowy zarobek i nie opierać na niej całej gospodarki, to wygrywa trawa, gdyż rośnie ona najkrócej, a gdy gramy z włączonym wzrostem sezonowym, to możemy ją zebrać kilkukrotnie i może wtedy nawet dorównywać kukurydzy, którą zbieramy tylko raz do roku. Ponadto jeśli chodzi o maszyny, to również trawa jest na pierwszym miejscu, gdyż w porównaniu z pozostałymi uprawami wystarczy zainwestować
inwestować ponad 3-krotnie mniej. Jest to spowodowane tym, że nie dosyć, że w grze nie ma żadnego orkanu, jak to było w poprzedniej odsłonie, to ponadto nie ma również małej sieczkarni i najtańsze maszyny kosztują krocie. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że osobiście nie widziałem jeszcze, aby w rzeczywistości kemperem ktoś kosił trawę czy zboże. Wiadomo, że jest to tylko gra, lecz sporo rzeczy urealniają, więc to również mogliby urealnić. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się on wam spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie i włączcie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych odcinków, bo to nie koniec serii co lepsze, a wręcz początek, bo mamy jeszcze dużo do sprawdzenia. A w tym czasie ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!